Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Niedługo na kanał wpadnie recenzja gry Avowed, a w międzyczasie mam dla was coś totalnie w innych klimatach. Mowa tutaj o grze Slavic Punk Oldtimer wyprodukowanej przez Polaków. I ten Slavic Punk to jest taka strzelanina z widokiem z góry, na myśl przywodząca inny tytuł również w klimatach cyberpunka, czyli The Ascent. Jednak ten Slavic Punk od Ascenta różni się mocno klimatem, bo twórcy stawiają tutaj w przypadku Slavic Punka, co zresztą mówi sam tytuł, na słowiańskość. Slavic Punka umieszczono w książkowym uniwersum pana Michała Gołkowskiego. W Slavic Punku wcielamy się w nieco starszego najemnika, mającego wykonać ważne zlecenie, od którego zależy los bardzo wielu istnień. No dobra, to tyle o samej grze. Teraz pytanie, czy warto w nią zagrać i czy w ogóle jest fajna. Sprawdźmy. Na samym początku tej właśnie recenzji chciałbym też trochę nawiązać do tytułu tej produkcji, czyli Slavic Punk, tak? Co nam ten tytuł mówi? Otóż, że to będzie taki cyberpunk, ale w słowiańskim klimacie, dlatego od tego klimatu właśnie zaczniemy. Jak wy zagracie w tą grę, no to po pierwszych 2 godzinach już się okaże, że jest to tytuł właśnie bardzo mocno w tej słowiańskości zanurzony. Ja śmiem twierdzić, że każdy obywatel dawnego bloku wschodniego, czyli tam Polak, Ukrainiec, Rusek i tak dalej, on poczuje się w Slavic Punku jak w domu. Mamy tutaj ogromne betonowe blokowiska, mamy brudne ulice, mamy wszechobecną biedę oraz całe pokłady fajnych słowiańskich smaczków. Ja przyznam, że niejednokrotnie jak ja przechodziłem tą grę, to podczas jakiegoś dialogu NPC-ów czy po prostu podczas zwiedzania lokacji zdarzyło mi się zatrzymać na chwilę, przyjrzeć się jakiemuś właśnie fajnemu smaczkowi, takiemu ukrytemu gdzieś w świecie gry, który zrozumie tylko mieszkaniec bloku wschodniego. Od takich typowych polskich żartów w stylu kobieta ma zawsze rację, przychodzi baba do lekarza i tak dalej, po jakieś bardziej wschodnie klimaty, jak wieszanie dywanów na ścianach i wszechobecność ogórków kiszonych w słoikach. Ta gra jest taka polska, ona jest taka słowiańska do całego maksimum i to jest fajne. Do tego mamy taki gęsty cyberpunkowy klimat, mamy cyberulepszenia, mamy blokowiska, mamy złe korporacje. To wygląda fajnie, to naprawdę wciąga. Myślę, że każdy Polak grając Slavic Punka błyskawicznie z tym klimatem tej gry się utożsami, poczuje się jak w Polsce za kilka dekad. Naprawdę ciekawie to wyszło, fajnie jest w tym świecie się zanurzyć. No i klimat jest fajny, natomiast niestety jak tak sobie pogracie troszeczkę dłużej, to szybko się okaże, że poza tym klimatem, no to nie jest już w tym tytule tak wesoło. Prawdę mówiąc, to nawet jest dość kiepsko. Zacznijmy od rzeczy równie ważnej co klimat, czyli walki. W tytule mamy do dyspozycji kilka pukawek, jest pistolet, jest karabin, strzelba i tak dalej. Nie jest ich może jakoś za dużo, ale styknie, tak? Strzela się nimi całkiem fajnie, te pukawki możemy ulepszać, więc w teorii wygląda to nieźle, natomiast w praktyce to już tak nie za bardzo. Zacznijmy od tego, że balans w tym tytule to jest jakiś ponury żart. Nawet nie chcę mi się za bardzo zagłębiać, co tutaj jest spierniczone z tymi broniami, bo jest tak wiele rzeczy spieprzone, że to głowa puchnie. Ujmę to po prostu tak. Na początku gry dostałem strzelbę i tej strzelby używałem od samego początku do końca gry, bo była tak przegięta, że wszystko cisnęła po prostu jak przecinek. No i tyle powiem w tym temacie, jeżeli chodzi o balans. Po drugie, różnorodność przeciwników. Wiecie, w takich grach jest sporo możliwości robienia różnorodnych przeciwników. Możemy zrobić jakichś hakerów, możemy zrobić jakieś roboty, tak? Jakiś gości na przykład kamikadze, no bo tutaj jest pełno możliwości. Jest wysoka technika, można robić wszczepy, no można po prostu dużo kombinować. No i tym bardziej zasmuciło mnie, że w Slavic Punku mamy zaledwie kilka rodzajów przeciwników, których poznajemy już na samym początku. No i tak jest do samego końca gry. Ciągle spotykamy praktycznie tych samych gości, no a to w końcu powoduje, że walka robi się bardzo schematyczna i po prostu nudna. Ile można tłuc tych samych gości. Tutaj deweloperzy popełnili jeszcze jeden błąd. Polega on na tym, że na mapach czasami możemy zobaczyć takie specjalne areny, gdzie jak wejdziemy, to ci przeciwnicy respią się bez opamiętania. W połączeniu z niewielką różnorodnością tych przeciwników to uwydatnia minusy tej walki jeszcze bardziej. Był to duży błąd w tej grze, nie mówiąc o tym, że takie areny są po prostu nudne. No i po trzecie w końcu mamy sterowanie. No tutaj to jest po prostu jedna wielka tragedia. Ja naprawdę dawno nie widziałem gry z tak gównianym sterowaniem.
Mi się wielokrotnie zdarzało, że jakieś akcje się kompletnie blokowały, że ja nie mogłem nic zrobić. Wielokrotnie się zdarzało, że zamiast się uleczyć na przykład strzelałem, no bo ten układ jest do dupy. Najgorsze w tym wszystkim jest chyba to jednak, że spierniczono totalnie hakowanie. Mamy właśnie taką umiejętność hakowania. Polega to na tym, że możemy zakłócić jakiegoś wroga, bądź też go tym hakowaniem zabić. Jak to w Cyberpunku, tak? Problem polega jednak na tym, że często w ogóle nie można tego zrobić, nie można nawet wyjść z panelu tego hakowania, bo tam sterowanie jest tak spieprzone, że rzadko kiedy w ogóle działa. No do jasnej cholery, ta gra wyszła już jakiś czas temu na PC, na konsolę spokojnie sobie przygotowywano port, mieliście więc wystarczająco dużo czasu, żeby zatrudnić kogoś, kto wam powie, jak to zrobić, to całe sterowanie, jak to zaprojektować, jak pozbyć się błędów. No a najwidoczniej olaliście to wszystko. Powiem więcej, robił to ktoś, kto nie ma absolutnie żadnego pojęcia, jak się gra na padzie i to widać. Sterowanie w grach to jest podstawa, a przez te spieprzone podstawy walka w Slavic Punku to po prostu jest często mordęga. Pomimo właśnie tego, że całkiem nieźle strzela się z tych broni, że można je upgrade'ować i tak dalej, no to nie pomoże, jeżeli podstawy leżą. No dobra, walka w dużej mierze zasysa, tak? Ale tytuł nadal ma jakąś szansę tam nadrobić lokacjami oraz fabułą. Niestety to też się nie udaje. Lokacje bowiem tutaj są naprawdę bardzo klimatyczne, tak jak mówiłem na początku. Ten klimat jest fajny. Bardzo fajnie się szuka właśnie tych ukrytych na nich smaczków, ale do czasu. Po 2 godzinach gry gdzieś tak okaże się, że większość tych lokacji to jest po prostu kopiuj wklej. Tak naprawdę jedyne odmienne mapy, jakie mamy w tej grze, to jest sama końcówka gry, gdzie w końcu mamy totalnie inny klimat, w końcu mamy totalnie inną mapę, to wygląda nieźle. Oraz jest taki kawałeczek otwartego świata, jaki my możemy przemierzać pomiędzy misjami. Tam powinniśmy mieć możliwość kupowania w sklepach i tak dalej, natomiast ten otwarty świat ma tak spierniczony interfejs, że nawet nie jest pokazany, gdzie można te sklepy znaleźć, także trzeba je wyniuchać samemu. To jest kolejny minus tej gry. Ale wróćmy do map. Niestety one są bardzo mało różnorodne, a bardzo szkoda, bo przy takim fajnym uniwersum był ogromny potencjał na dużo więcej. Ja chciałbym was tutaj zapewnić, że ja się nie czepiam tutaj samego uniwersum. Niektórzy z was pewnie powiedzą, że no w Cyberpunku generalnie lokacje będą do siebie podobne. No w Cyberpunku rzeczywiście lokacje bywają do siebie podobne, natomiast nawet w takim The Ascent czy Cyberpunku 2077 jednak twórcy potrafili zapewnić sporą różnorodność. Tutaj niestety tej różnorodności kompletnie nie ma i to mocno boli. Jak się pewnie domyślacie, w przypadku fabuły nie może być lepiej i rzeczywiście nie jest. Generalnie fabuła w tym tytule jest dość przekombinowana, przez większość czasu bywa nawet bezsensowna. Ja przyznam, na samym końcu tej fabuły, jak już skończymy tą grę, jest taki całkiem interesujący twist nawet, myślę, że on da niektórym do myślenia. Natomiast niestety przez znakomitą większość czasu, jak my gramy w tą grę, mamy tą fabułę po prostu gdzieś. Tak naprawdę jedyny element, który tutaj wybija się ponad przeciętność, to są cutscenki. Abstrahując właśnie od bezsensowności tej fabuły, to właśnie scenki w tym tytule potrafią zrobić niezłe wrażenie. Są intrygujące, są ładnie wykonane, wprowadzają taki specyficzny klimat niepewności, co się zaraz stanie, no i to robi wrażenie. Widać, że scenki w tej grze akurat robił ktoś, kto miał na nie jakiś pomysł, miał jakieś pojęcie o tym, jak powinno się robić tego typu scenki i dlatego to wyszło fajnie. Czy jednak same scenki potrafią nam wynagrodzić miałkość tej fabuły? No nie, ale potrafią ją podciągnąć do takiego poziomu, gdzie jest to zjadalne. Ogólnie rzecz biorąc, to ja wam powiem, że mógłbym o tej grze mówić wam jeszcze naprawdę sporo, natomiast w dużej mierze będą to wrażenia albo mocno przeciętne, albo wręcz negatywne. Myślę więc, że nie ma sensu specjalnie przedłużać tego filmu, skupiać się na szczegółach, bo i tak wiecie, jak to się skończy. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej gry, no to zawsze macie do tego komentarze, zawsze możecie mnie spytać, pamiętajcie, że ja zawsze odpowiadam, a my przejdźmy do podsumowania. Czy więc w Slavic Punk Oldtimer jest warto zagrać? No szczerze mówiąc, to powiem wam prosto z mostu nie. Gdy ja się zainteresowałem tym projektem, no to zobaczyłem, że deweloperzy jakiś czas temu wypuścili wersję na komputery osobiste, no i ta wersja spotkała się z takim mieszanym przyjęciem, tam dużo ludzi narzekało na różne bugi i tak dalej.
Później deweloperzy powiedzieli, że wyciągnęli z tego wnioski i robią wersję na konsolę. No i rzeczywiście myślałem, że teraz ta wersja na konsolę będzie lepsza, że oni te wnioski wyciągnęli, ale jednak po ograniu tej ostatniej stwierdzam, że chyba dużo się tutaj nie zmieniło. Slavic Punk na konsolach jest trapiony przez całe mnóstwo różnorakich problemów, od interfejsu i sterowania, które pozostawia bardzo dużo do życzenia, po wszechobecne błędy oraz spieprzony balans. Tak naprawdę ten tytuł potrafi zaplusować jedynie dwoma rzeczami: klimatem oraz scenkami, ale to jest po prostu za mało, żeby przy takim ogromie problemów, jakie tam w tym tytule są, uznać go za tytuł chociażby przeciętny. Ja wam powiem, że ja w sumie miałem niskie oczekiwania co do tego tytułu, ale i tak się zawiodłem. Szkoda naprawdę, że ta gra prezentuje finalnie tak niską jakość, bo potencjału w tym uniwersum Michała Gołkowskiego było naprawdę całe mnóstwo, a pozostało niewykorzystane. A wy dajcie znać, czy graliście w Slavic Punka albo tytuły podobne do niego jak The Ascent i jak je oceniacie. Czekam na wasze komentarze i zawsze chętnie z wami pogadam. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.